Nadszedł czas na podsumowanie naszego pierwszego etapu pobytu w Stanach Zjednoczonych, czyli podczas okresu pracy w Yosemite. Jako studenci z programu Work and Travel do Los Angeles razem z Patrycją przylecieliśmy 12 czerwca 2018 roku z Berlina z przesiadką Szwecji. Odpowiednio wcześniej mieliśmy zorganizowany nocleg przez Couchsurfing. Nasz gospodarz Joe dobrze nas ugościł. Dzień później po całym dniu podróży trafiliśmy do Yosemite, gdzie zostaliśmy zakwaterowani oddzielnie. Ja trafiłem do apartamentu z kilkoma innymi chłopakami, a Patrycja do pokoju wieloosobowego w akademiku. Mieszkaliśmy jednak niedaleko siebie. Ciężko było o pokój dla par. Pomimo starań, do końca naszego pobytu mieszkaliśmy w taki sposób. Ostatecznie ani razu nie została pobrana nam opłata za zakwaterowanie, gdyż przez cały okres było to wciąż nasze tymczasowe miejsce zamieszkania. Niestety nie mieliśmy też internetu, a w najbliższym miejscu, w którym się znajdował, nie funkcjonował dobrze. Pracę zaczęliśmy po tygodniu. Najpierw musieliśmy załatwić wszystkie formalności i odbyć szkolenia. Byliśmy na podobnych stanowiskach pracy. Zajmowaliśmy się serwowaniem klientom jedzenia. Patrycja dodatkowo przygotowywała hamburgery lub smażyła frytki. W późniejszym czasie zacząłem dostawać sporadycznie zmiany jako porter, dbając o ogólną czystość obiektu oraz załapałem się na inną zmianę na kasie i w lodziarni. Nasze miejsca pracy były w przeciwnych kierunkach, ale mieszkając w centrum Doliny Yosemite, potrzebowaliśmy do 20 minut, aby tam dotrzeć. Jako pracownicy mogliśmy chodzić za darmo na basen, mieliśmy 10% zniżki w sklepach, 50% zniżki w lokalach gastronomicznych i na różne atrakcje turystyczne. W ten sposób udaliśmy się na 5-kilometrowy rafting rzeką Merced. Na jedzenie wydawaliśmy bardzo mało, gdyż przynosiliśmy z pracy. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu, a wolne mieliśmy w tym samym terminie, z czego jeden dzień zawsze przeznaczaliśmy na aktywny wypoczynek. Przed wyruszeniem na szlak zawsze uzupełnialiśmy wodę, zresztą można było to uczynić za darmo. W ten sposób eliminowane są odpady z plastikowych butelek. W parku można było poruszać się 2 darmowymi liniami autobusów, dzięki którym mogliśmy m.in. szybko dostać się na początek trasy górskiej. Łącznie szlakami przeszliśmy około 70 km. Podczas pobytu w Yosemite zobaczyliśmy wiele wodospadów. Zawędrowaliśmy m.in. pod dolną i nadgórną część wodospadu Yosemite, który jest 10. najwyższym wodospadem na świecie, jak również byliśmy przy wodospadach Vernal, Nevada, Bridal Veil, jeziorze Mirror Lake, niedaleko gór Half Dome, North Dome i El Capitan. Zaszliśmy w mało znane miejsca, będącymi swego rodzaju punktami widokowymi, m.in. Kanapa, The Couch i Devil's Bathtub, czyli wanna diabła. Piękno parku mogliśmy podziwiać również z bardziej znanych punktów widokowych, takich jak Yosemite Point, Tunnel View czy Glacier Point. Chociaż odnośnie tego ostatniego nie mogę stwierdzić, że podziwialiśmy piękno, gdyż wszystko dookoła było zadymione. 13 lipca 2018 roku, około 30 km na południowy zachód, wybuchł pożar Ferguson Fire, który, jak się dużo później okazało, został spowodowany przez przegrzany katalizator samochodowy. Mieliśmy przez niego problemy z dostawą prądu. Pomimo dosyć znacznej odległości od pożaru, przywiewany szkodliwy dla naszego zdrowia dym codziennie nawiedzał nasze okolice. Turyści zostali poproszeni o opuszczenie terenu, zatem nie było pracy. Ja sporadycznie mogłem pracować przy serwowaniu jedzenia pozostałym osobom, ale zapotrzebowanie na pracowników było bardzo małe. Biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności, postanowiliśmy na parę dni udać się do miejsca, w którym nie było dymu z pożaru. Wybór padł na San Francisco i Sacramento, gdzie dojechaliśmy z Fresno. Tam też zakupiliśmy namiot, który przydał się nam przez następne kilka dni. Niestety przez problemy z wypożyczeniem auta rozdzieliliśmy się z naszymi znajomymi i podróż kontynuowaliśmy samodzielnie. Przed wyjazdem uzyskaliśmy informację, że na 90% park ma zostać ponownie otwarty w następnym tygodniu, zatem postanowiliśmy wrócić. Powrót też odbył się z przebojami, gdyż większość dróg prowadzących do Yosemite była zamknięta i mieliśmy ograniczone możliwości. Po przejechaniu łącznie około 950 km publicznym transportem, na miejscu zastaliśmy miasto duchów, a perspektyw na pracę dalej nie było. Po kilku dniach postanowiliśmy znowu na jakiś czas wyjechać i prawie by do tego doszło, gdyby nie ogłoszona ewakuacja. Po pewnym nieporozumieniu zostałem w parku jako jeden z nielicznych i uczestniczyłem w konwoju, który zorganizowano dopiero dnia następnego. Zostaliśmy ewakuowani do schronu należącego do wspólnoty chrześcijańskiej. Patrycja dostała jednak propozycję od kumpla jej znajomego z pracy, aby ten okres spędzić w jego domu rodzinnym. Oczywiście było to świetne rozwiązanie i dzięki temu mogliśmy w spokoju negocjować warunki z naszym amerykańskim opiekunem odnośnie nowego miejsca pracy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za bezinteresowną pomoc całej rodzinie Kevina. Ostatecznie kolejny etap naszego pobytu w Stanach Zjednoczonych mieliśmy zacząć w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming, gdzie mieliśmy zajmować podobne stanowisko pracy jak we wcześniejszym parku, w którym przepracowałem 26 dni, a Patrycja dzień mniej. Podczas naszego pobytu w Yosemite poznaliśmy zaledwie 5 Polaków. Spośród osób z programu Work and Travel nie stanowiliśmy zbyt dużej mniejszości narodowej. Dużo więcej było za to Rumunów, Hiszpanów czy Turków. Staraliśmy się również wspierać biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Rosji, niestety nie odnieśli sukcesu.
Przez zamieszanie związane z pożarem wciąż nie mogliśmy zrealizować naszych wypłat w formie czeków. Mieliśmy za to wyrobiony numer ubezpieczenia społecznego Social Security Number. My doświadczyliśmy pożaru, ale Yosemite regularnie borykało się również z powodziami. Największa powódź była w 1997 roku, kiedy woda sięgała około 1,5 metra wysokości. Podeszliśmy też pod kaplicę z 1897 roku, która jest jedynym pozostałym i najstarszym budynkiem ze starej wioski Yosemite. Odwiedziliśmy również hotel, który jest związany z paranormalną historią. Widzieliśmy mnóstwo zwierząt, z czego raz nawet udało mi się zaobserwować niedźwiedzia jedzącego owoce na drzewie. W następnym odcinku udamy się do Parku Narodowego Grand Teton, który od tego momentu miał być naszym nowym domem. Będzie to również początek naszego kolejnego rozdziału w Stanach. Teraz jest moment, w którym po lewej stronie ekranu pojawia się odnośnik do poprzedniego odcinka w serii o Ameryce, a po prawej do następnego, o ile jest już gotowy. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw pod filmem łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Już teraz zapraszam do zobaczenia pozostałych filmów z serii. Na razie.